brzeg będziemy robić troszkę inaczej, bo będziemy robić 2 rzędy na prawej i 2 rzędy na lewej stronie, więc zaczynamy sobie albo znowu od tego podwójnego magicznego pierścienia, albo tutaj brzeg możemy sobie też zacząć po prostu od zrobienia 2 oczek łańcuszka i pierwszy rząd będziemy robić do środka. Pierwszy rząd to jest 5 półsłupków w kolorze motywu, czyli w kolorze naszego wzorka. I teraz wyciągamy tą pętelkę, zostawiamy ją trochę dłuższą, żeby to nam się nie spruło. I teraz mamy 1, 2, 3, 4, 5. Bierzemy drugi kolor. Znowu robimy sobie pętelkę. I dołączamy drugi kolor w ten sposób, że za tylną nitkę pierwszego ściegu będziemy robić oczko ścisłe. Troszkę sobie naciągniemy i robimy 2 oczka łańcuszka i to będzie początek każdego rzędu. 2 oczka łańcuszka. I teraz tak, idziemy do przedniej nitki tego ściegu, na którym robiliśmy oczko ścisłe. Ja sobie ją trochę wyciągnę i w przedniej nitce robimy 2 słupki za przednią pętelkę. Coś tu nie złapałam, ale sobie złapię teraz. Ok. W kolejnej pętelce robimy 1 półsłupek za tylną nitkę. Jak jesteśmy na prawej stronie robótki, to półsłupki robimy za tylną nitkę, a słupki na przedniej nitce. W następnej pętelce robimy za tylną nitkę 3 półsłupki w jedną pętelkę. Potem mamy 1 półsłupek. I jak jesteśmy przy ostatnim oczku drugiego rzędu, to w ostatniej pętelce na przedniej nitce, ja sobie to trzymam palcami i tutaj robimy 2 słupki. I teraz od tego momentu początek i koniec będą zawsze takie same. I teraz, żeby przejść rząd wyżej, wracamy do pętelki, która była robiona 2 rzędy niżej. Wkładamy szydełko z powrotem w tą pętelkę, zaciskamy ją sobie i robimy 2 oczka łańcuszka. I teraz, żeby wyjść rząd wyżej, to pętelkę z tego rzędu i tą nitkę przekładamy do tyłu, czyli robótkę mamy, szydełko mamy zawsze przed tą pętelką. To sobie wszystko przekładamy do tyłu i zaczynamy rząd trzeci. Rząd trzeci robimy na lewej stronie i zaczyna się od 2 półsłupków za tylną pętelkę pierwszej pętelki z rzędu niżej. Czyli idziemy do tej pętelki i na niej robimy 2 półsłupki. I zauważcie, że jak jesteśmy na lewej stronie robótki, to półsłupki robimy na odwrót, czyli za przednią nitkę. Robimy 2 półsłupki za przednią nitkę. Później mamy słupek zrobiony na półsłupku 2 rzędy niżej. Czyli idziemy do następnej pętelki. Musimy zrobić słupek
ale zrobiony poniżej następnej pętelki, czyli ten słupek robiliśmy w tej pętelce. Następny słupek robiony jest na tej pętelce, więc to będzie pętelka, na której będziemy robić następny ściek. I teraz jak jesteśmy na lewej stronie, to musimy odwrócić sobie tą robótkę, włożyć szydełko w następną pętelkę 2 rzędy niżej i robimy słupek, ale na tylnej nitce 2 rzędy niżej. I teraz znowu w tej samej pętelce mamy zrobiony jeszcze jeden słupek i jeszcze jeden słupek na tej samej pętelce 2 rzędy niżej. I teraz musimy opuścić 3 pętelki za słupkami, które właśnie zrobiliśmy i w następnej robimy 3 półsłupki na tej samej pętelce przedniej, czyli jak jesteśmy na lewej stronie robótki, to robimy 3 półsłupki, ale półsłupki robimy na przedniej nitce. I teraz znowu patrzymy na schemat. Mamy 3 słupki w tej samej pętelce, czyli tą omijamy i w następnej robimy 3. Czyli musimy ominąć jedną pętelkę, iść do następnej i dokładnie w oczku pod nią zrobić 3 słupki. Robimy sobie 3 słupki na tej samej pętelce. I teraz tak. W tej pętelce, nie widać nic, tak? Teraz widać? W tej pętelce mamy zrobiony środek, więc omijamy raz, 2, 3 i w ostatniej pętelce w tego rzędu na przedniej nitce robimy 2 półsłupki i rząd trzeci mamy gotowy. Idziemy do rzędu czwartego, czyli wracamy znowu na początek, zaciągamy sobie tą pętelkę na szydełku, robimy 2 oczka łańcuszka i rząd czwarty zaczyna nam się od 3 słupków zrobionych na pierwszej pętelce 2 rzędy niżej. Więc tutaj mamy przednią nitkę z tego słupka i na tej nitce robimy 3 słupki. To będzie początek rzędu. Teraz możecie popatrzeć na schemat. Zasada jest taka, że robiąc 3 słupki omijamy 2 pętelki za nimi. Więc teraz omijamy te 2 pętelki i w kolejnej będziemy robić półsłupek za przednią nitkę. Czyli robimy 1 półsłupek. I mamy do zrobienia jeszcze 2. Czyli w sumie robimy początek rzędu plus 3 półsłupki. I teraz mamy 5 słupków zrobionych w rogu w jedną pętelkę, czyli znowu możemy sobie odwrócić po prostu tą robótkę na prawą stronę i tutaj mamy pętelkę na środku i w tej pętelce robimy 5 słupków. I znowu taka sama zasada jak w kwadratach. Jak robimy 5 słupków na środku, to za nimi opuszczamy 3 pętelki, czyli raz, 2, 3 i w kolejnej półsłupek za przednią nitkę, bo jesteśmy na lewej stronie. Robimy jeszcze 2 półsłupki. No i jak mamy 2 pętelki do końca, to robimy koniec rzędu, czyli 3 słupki w tą samą pętelkę. I teraz znowu można sobie odwrócić, jak nie jesteście pewni. Tutaj mamy pętelkę od jednego słupka, tutaj mamy pętelkę od drugiego słupka. To były 2 oczka łańcuszka na początku rzędu, ich w ogóle nie liczymy. Czyli opuszczamy jedną
i w ostatnią przednią nitkę 2 rzędy niżej wkładamy szydełko i w tej pętelce robimy 3 słupki. Ok, i rząd czwarty mamy gotowy. Wyciągamy sobie nitkę i teraz będziemy robić rząd piąty. Rząd piąty jest znowu na prawej stronie, czyli odwracamy sobie nasz brzeg na prawą stronę. Ja sobie przeciągnę tą nitkę, żeby mi się nie poplątała do tyłu. O, tędy do tyłu. I teraz tak, wszystko to, co mamy tutaj, ta pętelka i ta nitka idzie do tyłu. Zaciągamy sobie tą pętelkę z 2 rzędów niżej. Robimy 2 oczka łańcuszka i początek rzędu 5. To są znowu 2 półsłupki w pierwszą pętelkę. Jesteśmy na prawej stronie, więc półsłupki będą robione w tylną nitkę. Tutaj mamy nasz pierwszy ściek, czyli ostatni słupek. W tylną nitkę tego ostatniego słupka, ja sobie to wszystko przytrzymam palcami, żeby mi się nie rozeszło. W tylną nitkę tego pierwszego słupka robimy 2 półsłupki. Później w następną pętelkę znowu w tylną nitkę robimy jeszcze 1 półsłupek i potem mamy słupek podwójny reliefowy przedni zaznaczony na słupku 2 rzędy niżej. Robimy słupek podwójny reliefowy przedni. Omijamy pętelkę za tym słupkiem. Na następnej robimy 1 półsłupek za tylną nitkę. Jeszcze 1 słupek reliefowy przedni. Odwracamy sobie, omijamy 1 pętelkę za reliefem i w tylną nitkę następnego ściegu 1 półsłupek i jeszcze 1 słupek podwójny reliefowy przedni. Omijamy pętelkę za tym słupkiem. W następnej za tylną nitkę robimy półsłupek. No i na rogu naszego trójkąta robimy 3 półsłupki na tej samej tylnej nitce. I teraz tak naprawdę możemy zrobić lustrzane odbicie, czyli zrobić to samo, co zrobiliśmy, tylko czytając jakby od lewej do prawej schemat. Więc znowu robimy 1 półsłupek w następnej pętelce i tak już jak nam mówi schemat, czyli będzie słupek podwójny reliefowy przedni, zanim opuszczamy pętelkę, w następnej 1 półsłupek za tylną nitkę i znowu słupek podwójny reliefowy przedni, opuszczamy 1 pętelkę za tym słupkiem, w następnej pętelce za tylną nitkę półsłupek i jeszcze 1 relief, opuszczamy pętelkę za nim, robimy 1 półsłupek na tylnej nitce i tutaj mamy ostatni słupek, a tutaj 2 oczka łańcuszka. 2 oczek łańcuszka w ogóle nie liczymy. Idziemy do ostatniej pętelki w tym rzędzie i na tylnej nitce robimy 2 półsłupki. Wyciągamy sobie pętelkę, żeby nam się nie spruło i wracamy, bo rząd szósty znowu robimy na prawej stronie, czyli zaciągamy sobie tą pętelkę, robimy 2 oczka łańcuszka i znowu idziemy rząd niżej, mamy 1, 2, 3, czyli to jest nasz ostatni słupek i na przedniej nitce, bo jesteśmy na prawej stronie, robimy 3 słupki w tą samą pętelkę. Potem na kolejnej przedniej nitce 2 rzędy niżej mamy zrobiony znowu słupek. Na słupku reliefowym za tylną nitkę półsłupek
na kolejnej pętelce ze ściegu słupek, na kolejnej półsłupek za tylną, na kolejnej słupek za przednią, na reliefie półsłupek za tylną i teraz robimy słupek w kolejnej pętelce i następny słupek wypada już w pętelce na środku, czyli robimy jeden słupek na rogu, 2 rzędy niżej, idziemy do 3 półsłupków na rogu, rząd wyżej i w tym środkowym, czyli trzecim, robimy półsłupek nawijany za tylną nitkę. Ja tutaj mam dość luźno, więc nie muszę jej wyciągać. Mogę sobie po prostu włożyć szydełko za tylną nitkę, ale jak robicie bardzo ścisło i ta nitka jest bardzo ściśnięta, no to tak samo jak w kwadratach możecie po prostu włożyć szydełko za tylną nitkę i za tą trzecią i sobie po prostu ją lekko naciągnąć. Ok, mamy 3 półsłupki nawijane na rogu, w tą samą środkową pętelkę 2 rzędy niżej robimy słupek, w kolejnej pętelce znowu robimy słupek, no i teraz już lecimy półsłupek za tylną nitkę w reliefie, a przed półsłupkiem w przedniej nitce 2 rzędy niżej robimy słupek. Czyli musimy po prostu zakryć sobie wszystkie te półsłupki, co tu są. I jeszcze jeden półsłupek. I pod kolejną pętelką można sobie trochę rozciągnąć i wtedy widać, że to jest pętelka od kolejnego ściegu, czyli tutaj robimy słupek. I teraz trzeba troszkę uważać, bo jak będziecie robić oczka łańcuszka na słupku, to ta pętelka, ona się trochę chowa, idzie w dół, więc można sobie tak znowu trochę ponaciągać i wtedy zobaczycie, w której pętelce dokładnie zrobione są te 2 półsłupki i jak naciągniemy, to widzimy, że one zrobione są na tym ściegu. To jest nasza ostatnia pętelka, w której będziemy robić 3 słupki. I znowu rząd 6 mamy gotowy. Wyciągamy sobie, żeby nam się nie spruło. Dajemy to wszystko do tyłu i wracamy do koloru poniżej. Naciągamy tą pętelkę, 2 oczka łańcuszka i kolejny rząd. 7. Rząd 7 zaczyna się znowu od 2 półsłupków, ale ponieważ jesteśmy na złej stronie robótki, na lewej stronie, to będziemy je robić za przednią nitkę, czyli wkładamy tutaj szydełko i za przednią nitkę robimy 2 półsłupki. No i potem na 2 kolejnych słupkach po jednym półsłupku za przednią nitkę i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to już wystarczy, bo jakby zasady robienia pokazywałam już na kwadracie. Tutaj chodziło mi tylko o to, żeby pokazać Wam ten brzeg, jak przechodzimy z jednego rzędu do drugiego, 2 oczka łańcuszka i wszystko przesuwamy sobie do tyłu. I teraz jeszcze Wam chciałam pokazać jedną rzecz, która trochę ułatwia pracę, bo na samym początku jeszcze tego tak nie odczujecie, ale później jak będziemy mieć na przykład cały rząd słupków i tylko jeden półsłupek gdzieś na środku, no to jesteśmy na prawej stronie, to łatwo to zobaczyć. A na lewej stronie czasami jest ciężko zobaczyć, która pętelka jest od którego ściegu, więc jakby ja robię sobie to w ten sposób, że jak nie jestem pewna, która pętelka jest od którego ściegu, bo to mi się wszystko przesuwa, to na przykład dajmy na to, że będę musiała na tej pętelce, na przykład na tym słupku, na tej pętelce będę musiała zrobić po drugiej stronie mój słupek, ale nie jestem pewna, która to jest pętelka, więc ja po prostu, jak mam tutaj pętelkę i to jest mój półsłupek, wkładam sobie szydełko pod ten półsłupek
i wtedy szydełko wskazuje mi nitkę poniżej, na której powinnam robić jakiś ściek. Czyli jeśli ja powinnam robić na przykład tutaj do tej pory same półsłupki, a tutaj nagle słupek i nie jestem pewna, czy to jest ta nitka, czy to jest jakaś taka inna nitka obok, to wkładam po prostu szydełko pod spód i szydełko pokazuje mi, na której nitce powinnam robić ściek. I tak samo jest, jak jesteśmy na złej stronie robótki i musimy zrobić na przykład same słupki i nagle gdzieś po środku jeden półsłupek. I też nie jesteśmy pewni, która to jest nitka, bo tutaj mamy już wszędzie zrobione słupki, to wtedy robię w ten sposób, że wkładam szydełko pod tą nitkę, którą muszę opuścić, bo muszę zrobić słupek, a nie, przepraszam, bo muszę zrobić półsłupek, a nie słupek, więc nitka przednia zostanie mi luzem, bo będziemy robić półsłupek, więc wkładam sobie szydełko pod tą nitkę, która powinna zostać opuszczona i jak sobie włożymy w ten sposób szydełko, to szydełko wskazuje nam, która to jest dokładnie pętelka ze ściegu, na którym musimy zrobić słupek. Czyli jakbym tu robiła wszędzie słupki, a tu nagle musiałabym jeden opuścić, to wkładam sobie szydełko w ten sposób i szydełko pokazuje mi dokładnie, której pętelki muszę teraz użyć. Ok. I w ten sposób robimy brzeg. No i znowu, jeśli czegoś nie pokazałam, albo nie jesteście pewni, czy coś robicie dobrze, albo coś na przykład było za szybko, to dajcie znać. Ok. I na tym kwadracie pokażę jeszcze, jak zrobić róg naszego koca, bo rogi będziemy robić bezpośrednio na kwadratach, które do nich przylegają, a nie będziemy ich zszywać. Więc teraz tak, musicie sobie po pierwsze zdecydować, jak będziecie zszywać kwadraty. Czy będziecie je zszywać igłą i nitką, tak żeby nie było widać szycia, czy chcecie, żeby była tu dodatkowo ta ozdobna linia, zszywając półsłupkami albo oczkami ścisłymi. I teraz tak, niezależnie od tego, który sposób wybieramy, pierwszy rząd robimy zawsze półsłupkami za tylną nitkę, będziemy na prawej stronie robótki, czyli idziemy sobie do rogu naszego kwadrata i tutaj mamy 3 półsłupki nawijane w jednej pętelce. W środkowym robimy sobie po prostu pętelkę na szydełku, wkładamy szydełko w tylną nitkę tego pierwszego, możecie sobie też włożyć w trzecią, żeby się lepiej trzymało. Teraz robimy sobie po prostu półsłupek. I to będzie pierwszy półsłupek w tym rzędzie. I teraz po prostu na każdym ściegu, za każdą tylną pętelkę, tylną nitkę robimy po jednym półsłupku. Ja sobie tu od razu wyrabiam tą nitkę, żeby nie musieć jej potem wszywać. No i tak wychodzi nam 45 półsłupków za tylną nitkę. Okay, i kończymy, czyli robimy na środku po drugiej stronie ostatni półsłupek za tylną nitkę i zasada będzie taka sama jak przy brzegu, czyli wyciągamy sobie pętelkę, wracamy do początku rzędu i drugi rząd robimy znowu na prawej stronie, czyli sobie znowu robimy pętelkę i wkładamy szydełko za tylną nitkę. Można też za trzecią, żeby było bardziej, żeby się mniej rozciągało. Robimy oczko ścisłe przy pierwszym. No i zaczynamy zawsze od 2 oczek łańcuszka. I teraz tak. Jeśli zszywacie niewidzialnym sposobem, czyli zszywacie po prostu igłą i nitką, tak żeby tej nitki nie było widać, to drugi rząd będziemy robić za przednią nitkę, rząd niżej. Jak postanowiliście zszywać koc półsłupkami albo oczkami ścisłymi i będziecie mieć dodatkowo taki pasek w kolorze motywu pomiędzy każdym kwadratem, to drugi rząd musicie sobie zamienić na półsłupki
zrobione za tylną nitkę, żeby widać było na brzegu też to łączenie. Ja będę zszywać mój koc, dlatego wybrałam sposób z zrobieniem słupków. I teraz tak, tutaj mamy pętelkę, na którym robiliśmy pierwszy półsłupek za tylną nitkę. Robimy pierwszy słupek i teraz dwie kolejne pętelki będziemy łączyć razem, czyli wkładamy szydełko pod kolejną, nabieramy, przeciągamy i przerabiamy tylko raz po dwie nitki, nabieramy znowu nitkę, wkładamy szydełko w kolejną pętelkę i znowu przerabiamy tylko po dwie nitki. Mamy 3 nitki na szydełku i łączymy je razem. Teraz w kolejnej pętelce robimy normalnie jeden słupek, nabieramy i dwie kolejne znowu będziemy łączyć razem. I potem robimy już na każdej pętelce po jednym słupku. Ok, i robimy sobie tak po jednym słupku w każdą pętelkę, aż nie zostanie nam 6 pętelek do końca, czyli tu jest nasza pierwsza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i te 6 pętelek do końca będzie tak gdzieś mniej więcej do 10 rzędu. Później w następnych rzędach to może być inna ilość, ale to sobie już po prostu zerknijcie na schemat, bo tamte rzędy są coraz krótsze, więc łatwo będzie policzyć, ile musicie sobie zostawić pętelek, ale do 10 rzędu zawsze zostawiamy sobie 6 pętelek na końcu. I teraz jak mamy 6 pętelek, to znowu robimy 2 razem. W kolejnej robimy jeden słupek. Następne dwie znowu robimy razem. I w ostatniej pętelce jeden słupek. Wyciągamy sobie tą pętelkę i zasada jest taka sama dokładnie jak przy robieniu brzegu. Czyli teraz następne dwa rzędy, czyli trzeci i czwarty będziemy robić na lewej stronie, więc przekładamy sobie to wszystko z rzędu, który właśnie robiliśmy do tyłu. Idziemy do pętelki rząd niżej. Robimy 2 oczka łańcuszka, które nie są liczone jako ściek. Odwracamy sobie to wszystko na lewą stronę i trzeci rząd zaczynamy od zrobienia jednego półsłupka. Skoro jesteśmy na lewej stronie, półsłupek robimy za przednią nitkę i cały trzeci rząd to są po prostu półsłupki, po jednym półsłupku na każdej przedniej pętelce, aż do końca tego rzędu. Ok, jesteśmy przy końcu trzeciego rzędu. Jak można sobie odwrócić, mieliśmy 2 słupki łączone, jeden zwykły, 2 łączone, jeden zwykły. Czyli to jest pętelka ostatnia nasza, w której musimy zrobić jeden półsłupek. 2 oczek łańcuszka nie liczymy jako ściek. I teraz wyciągamy sobie, no i wracamy do początku. Znowu jesteśmy na lewej stronie. Zaczynamy rząd czwarty, czyli znowu robimy 2 oczka łańcuszka i teraz lecimy 2 rzędy niżej. Czyli znowu musimy zrobić jeden słupek na słupku 2 rzędy niżej. Jak ktoś nie widzi, to można sobie po prostu znowu policzyć. Tu był łączony górą 1, łączony górą 1, ten ostatni, czyli patrzymy, która pętelka, ona się troszkę chowa pod tymi 2 oczkami łańcuszka, ale to jest nasza pętelka, tu o, tak będzie lepiej widać. To jest nasza pętelka, na której będziemy robić pierwszy słupek, czyli odwracamy na lewą stronę i w pierwszej pętelce robimy jeden słupek. Potem
2 kolejne, łączymy razem i znowu 1 i 2 kolejne, łączymy razem. I teraz w 7 kolejnych pętelkach robimy po jednym słupku w każdej. Ja sobie jeszcze policzę. 2, 4, 6, 7. Lepiej 3 razy liczyć niż raz próć. Ok, i w następnej pętelce będziemy robić półsłupek. I teraz nam się przyda ta metoda, którą mówiłam przy okazji kwadratów, czyli po prostu zamiast liczyć od początku rzędu, ile tych pętelek powinniśmy ominąć, to po prostu odwracamy sobie na prawą stronę. Tutaj mieliśmy zrobiony słupek i kolejna pętelka to będzie ta, którą będziemy omijać, bo nad nią będziemy robić półsłupek. Więc wbijamy sobie po prostu szydełko i szydełko pokazuje nam, na którym ściegu powinniśmy teraz zrobić nasz półsłupek, czyli po prostu na tym ściegu robimy jeden półsłupek za przednią nitkę, bo jesteśmy na lewej stronie i robimy dalej według schematu, czyli tą pętelkę omijamy, bo nad nią jest półsłupek i od następnej robimy słupki. 13 słupków musimy zrobić, po jednym w każdą pętelkę. Ok, i znowu na tym musimy zrobić półsłupek, więc sobie zaznaczam szydełkiem, który to, i robię na nim za przednią nitkę półsłupek. Omijam tą pętelkę i od kolejnej musimy zrobić znowu 7 słupków. Ok, mamy 7 i powinno zostać nam jeszcze 6 pętelek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli zaczynamy 2 razem. W następnej normalnie jeden słupek. 2 razem. I w ostatniej jeden słupek. I wyciągamy sobie pętelkę, odwracamy robótkę na prawą stronę. Rząd 5 i 6 będzie robiony na prawej stronie. Przełożę sobie to, żeby mi się nitki nie poplątały. Sobie przełożę nitkę w ten sposób i do tyłu. I teraz robię 2 oczka łańcuszka. To wszystko sobie przekładam do tyłu. Rząd 5 zaczynamy od zrobienia półsłupka. Jesteśmy na prawej stronie, więc robimy go za tylną nitkę. I cały ten rząd to są po prostu półsłupki po jednym. Jesteśmy na prawej stronie, więc za tylną nitkę. I tak dalej, i tak dalej. I dalej już po prostu podążamy za schematem. I ten róg będzie nam się powolutku zwężał i będziemy robić po prostu, już Wam pokażę. Ten róg się nam będzie powolutku zwężał i jak go skończymy, to powinien wyglądać w ten sposób, połączony z tym kwadratem. No i to by było już wszystko z takich trudnych rzeczy, które się tu pojawiają. Mam nadzieję, że te filmy Wam pomogą i uda Wam się razem z nami zrobić ten koc. Cześć!